Witam na działce. Dzisiaj krótki film na temat nowego urządzenia, jaki nabyłem, a mianowicie stacji zasilającej X-Line. Model to XPS 600, to jest ten większy model, ponieważ są dwa modele, jeden mniejszy z końcówką 300, a to jest właśnie ten XPS 600. Po samej nazwie modelu można się domyśleć, jakie urządzenia obsługuje maksymalnie ta stacja zasilająca. W tym przypadku przy tym modelu 600 to są urządzenia o maksymalnej mocy 600 W, w tym mniejszym urządzeniu 300 to są urządzenia do 300 W. Ja się zdecydowałem na to większe urządzenie, bo zarówno pojemnościowo to lepiej dużo wychodzi, drugie tyle niż to mniejsze, no i drugie tyle też mamy zapas mocy obsługującej, więc wybrałem to większe urządzenie. Dlaczego to urządzenie w ogóle kupiłem? No pewno część z Was, która mieszka na wsi, podejrzewam, że większość spotkała się z brakiem prądu. No i niestety, jak nie ma prądu, to nie ma niczego, można powiedzieć. W moim przypadku no nie ma internetu, nie mam ciepłej wody użytkowej, w zimie nie grzeje mi piec też do centralnego ogrzewania, więc myślałem o czymś właśnie, co będzie taką stacją zasilającą awaryjną, takim trochę UPS-em, ale to nie jest UPS, żeby po prostu zasiliło mi te urządzenia, właśnie z myślą przede wszystkim o piecu do ogrzewania i do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i do ogrzewania centralnego. No i o internecie, żeby mieć po prostu internet, żeby wpiąć w takie urządzenie router i żeby był internet. No czy jakąś lampkę, jak nie ma światła, nie ma prądu, to nie ma światła, więc jakąś lampkę też, żeby wpiąć pod to urządzenie. No i właśnie wybrałem tego X-Line'a. Wybrałem to urządzenie jeszcze z tego powodu, że szukałem czegoś przenośnego, bo często wyjeżdżam gdzieś pod namiot samochodem, więc chciałem też jakieś urządzenie właśnie przenośne, żeby można było łatwo to przenieść, zapakować do samochodu gdzieś na jakiś weekendowy wyjazd i mieć po prostu zasilanie na tym wyjeździe, no a potem, żeby też służyło to w domu właśnie w jakichś takich kryzysowych sytuacjach, jak nie ma prądu. No i właśnie wybrałem to urządzenie. Jak widać, fajna rączka, że można bez problemu przenieść. Waży to 6 kg, więc bardzo łatwo, szybko można to przenieść bez problemu. Nie jest ciężkie. Jeśli chodzi o wyjścia, no to jak widać mamy dwa wyjścia standardowe pod 230 i one właśnie obsługują te urządzenia do 600 W, o mocy 600 W maksymalnie. No a tutaj po boku widać dużo innych wejść USB, USB-C, więc naprawdę wybór jest duży. No i co? Z boku tutaj gdzieś jest zasilanie, więc podłączamy do ładowania tutaj z boku. Tu jeszcze mamy taką latarkę, można powiedzieć, lampę, w razie czego można też odpalić gdzieś na wyjeździe, nawet właśnie samochodem. Więc za chwilę chciałem Wam pokazać to urządzenie jakby w praktyce. Będę podłączał go zarówno pod piec gazowy, chciałem podłączyć pod router, sprawdzić, podłączymy jeszcze pod jakąś lampkę, zobaczymy jak to działa, czy się sprawdzi. Pierwsze co to chciałem sprawdzić lampkę, więc zaraz ją odepniemy, podłączymy pod gniazdo 230 i żeby uruchomić stację zasilającą wystarczy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk po prawej stronie i w tym momencie mamy uruchomioną stację zasilającą, ale w związku z tym, że podłączyliśmy pod 230, to żeby uruchomić zasilanie tutaj 230, to musimy jeszcze
nacisnąć ten przycisk i wtedy pojawia nam się tutaj napięcie 230, a tutaj obok mamy pobór. Zwróćcie uwagę, że jeszcze lampka nie jest włączona, a już jest w tym momencie pobór 6 W. Uruchamiamy lampkę. No i pobór nam skoczył do 10 W. Pozostałe parametry, no to tutaj napięcie 230, tutaj czas w minutach, ile tak naprawdę dane urządzenie będzie nam działało, no i procentowo ile nam zostało baterii. Więc zaraz sprawdzimy kolejne urządzenie, może teraz sprawdzimy router. Kolejnym urządzeniem, jakie chciałem przetestować, jest router od internetu. Odłączymy sobie go teraz od zasilania i podłączymy pod stację zasilania. Uruchamiamy stację. Uruchamiamy gniazdo 230. No i router się pomału uruchamia. Na razie internetu widzę nie ma. Jeszcze nie złapał. Pobór jak na razie jest 10 W. Więc podobny pobór co miała lampka. No i zaraz sprawdzimy, czy tak naprawdę wszystko będzie dobrze, ale wychodzi, że wszystko będzie dobrze. Już się pojawiły dwie lampki, więc za chwilę powinna się już pojawić też lampka odnośnie zasięgu internetu. Już 2.4 się pojawiło. 5G się pojawiło. Więc zaraz zobaczmy. Zaraz powinien się też pojawić internet w telefonie. Już się pojawiła lampka internetu w telefonie. Wi-Fi. No i internet śmiga. Prędkość przyzwoita 650 prawie pobieranie. Zobaczymy, ile wysyłka. Na marginesie od niedawna mam światłowód założony, no i śmiga. Ile tam wyszło? Zaraz zobaczymy. $640 prawie pobieranie, 150 ponad wysyłka. Dobra, najważniejsze, że przetestowane i router od internetu działa. Wyłączamy. Dobra, możemy przepiąć z powrotem tu. No i następne urządzenie, jakie sprawdzimy, to piec gazowy, kocioł gazowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w przypadku kotła. No i czas na ostatnie sprawdzenie. Sprawdzimy kocioł gazowy, czy będzie chodził. Odłączymy za chwilę zasilanie, no i podłączymy pod stację zasilającą. Chodzi pralka, ale mam nadzieję, że nie będzie bardzo przeszkadzać.
Jak widać, piec się wyłączył i teraz podłączamy. Uruchamiamy stację zasilania. Uruchamiamy 230. No i proszę bardzo, piec się uruchomił, więc wszystko chodzi. Wystartowało. Pobór 10 W. Otworzyłem drzwi wejściowe, żeby temperatura przy sensorze się obniżyła i zobaczcie, co się dzieje. Piec się załączył. Załączyło się centralne ogrzewanie. W tej chwili temperatura zasilania instalacji 27 stopni. Zobaczcie, jaki pobór jest. Pobór w tej chwili 46 W. Więc wszystko przetestowane. Zasilanie awaryjne działa. Temperatura centralnego już 29. Pobór 48. Temperatura centralnego już 30. Pobór 47. Temperatura centralnego 30. Pobór 47 W. Pokazuje, że czas pracy przewidziany jest na 500 minut. Oczywiście jeżeli piec chodzi, czyli jeżeli grzeje nam wodę, grzeje nam centralne ogrzewanie, to czas pracy teraz pokazuje 500 minut, z tym, że zasilanie jest naładowane w 78%, więc nie ma tutaj 100%, jest 80 niecałe procent i przy tych 80% pokazuje 500 minut. Temperatura zasilania 31 stopni już. Pobór mocy 27 W. Około 500 minut. Czyli jakieś 9 godzin pracy ciągłej pieca by było. No bo jeżeli piec nie chodził, to wtedy zużycie było 10 W. Teraz piec się załączył, grzeje centralne ogrzewanie, jest pobór 47 W i przy takim stanie, przy tym poborze i przy tym stanie baterii 78% powinno to starczyć na 500 minut. I to tyle z testów tego urządzenia. Oczywiście jeśli materiał się podobał, no to zostawcie mi kciuk w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów i widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam.